Ogromną ciekawość widzi we mnie wróżka. Miłość, ale i przykrość szepcze mi do uszka. Ambicje, inteligencję chwali, ale przez biurokrację staniemy się mali. Wróżka już traci, w kule patrzy, robi czary. Czuję strach, bo zna moje zamiary. Miłość, dobroć, równowaga to najlepsza życia waga. Czy to nie wiedźma, szamanka, czy na pewno wróżka? Czy tylko gra słowami przyjaciółka, duszka? Bo dziś tworzymy słowa z przymiotników nowe. Radość, mądrość, dobroć to nazwy abstraktów gotowe. Słyszę słowa ościa, izmy istwa. Niech ta magia w języku trwa. Z jednego słowa rodzi się świat, pełen emocji, radości, ale też strat. Młodość, miłość, zło i dobro to nie czary, to język mordo. W kuli błyszczy magiczna zmowa, a wróżka szepce to słowotwórcza mowa. To polski zanioł, tak, to polski zanioł. To polski zanioł, tak, to polski zanioł. Dzień dobry, jestem Szahd. Dzisiaj zaczynamy nasz odcinek w Egipcie, gdzie studiuję język polski z pani Weronika Rosso na Uniwersytecie Ain Shams. I dzisiaj Ania nauczy Was, jak tworzyć nazwy cech abstrakcyjnych i kiedy ich używać. Już widzę Wasze postępy. Życzę mojego oglądania i powodzenia! Cześć, jestem Ania i dzisiaj nagrywamy ostatni odcinek. Ten odcinek to odcinek o słowotwórstwie, a więc pokażę Wam, jak tworzyć nazwy abstraktów. Abstrakty to mogą być nazwy emocji, nazwy cech, różnych systemów politycznych nawet, ale żeby wprowadzić Was w temat, najpierw podam Wam dwie cechy Rockiego, a potem zrobimy dla Was, jeśli zechcecie, mini zadanie. A więc na przykład Rockiego cechuje empatia i inteligencja. No i jak widzicie też taki spokój. I ja teraz podam jedną cechę, która pasuje albo do Łukasza, albo do Michała, a Wy, jeśli zechcecie, wpiszecie w komentarzu. Łukasz poda jedną cechę Michała, jedną moją, niekoniecznie w tej kolejności, i Michał jedną cechę moją, jedną Łukasza. A więc ja zaczynam. Jedna z tych osób ma taką cechę, którą jest kreatywność. Bezkonfliktowość. Profesjonalizm. Otwartość. Wyrozumiałość. Poczucie humoru. Jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, jak myślicie, kto z nas ma którą z wymienionych cech. A teraz zapraszam Was na odcinek słowotwórczy. Jak już wiecie z wprowadzenia, dzisiaj opowiem Wam o nazwach cech abstrakcyjnych. I po raz pierwszy na naszych nagraniach opowiadam o słowotwórstwie. Słowotwórstwo to znaczy tworzenie, kreowanie nowych słów. I jest to zadanie bardzo trudne w językach obcych, dlatego że generalnie na przykład w języku polskim nowe słowa tworzymy poprzez dodanie czegoś na początku wyrazu albo na końcu wyrazu. Tylko że tych opcji, co można dodać na początku albo na końcu wyrazu, jest dosyć dużo i nie są one intuicyjne. Natomiast dla rodzimych użytkowników języka i rodzimych użytkowniczek języka tworzenie nowych słów jest dosyć proste, ponieważ wiemy, że coś dobrze nam brzmi albo niedobrze. Wiemy, że już pewne końcówki wyrazów powtarzają się w niektórych sytuacjach, więc także pasują w kolejnej sytuacji. Czy jest to takie proste dla rodzimych użytkowników? Przekonamy się za chwilę, ale zanim do tego przejdziemy, podam Wam przykład. Mamy wyraz dom. No i sobie dodamy coś na końcu tego wyrazu i stworzymy nowe słowa. Na przykład domek, domeczek, domisko. Możemy też stworzyć słowa, które będą miały nowe znaczenie, bo domek czy domeczek to mały dom, domisko to duży dom, ale inne rzeczowniki. Domownik, domowniczka, podomka. Wiecie, co to jest podomka? To jest taka sukienka, którą nosi się do chodzenia po domu. Podomka, ale też możemy dodać coś z przodu i stworzyć jeszcze inny rzeczownik, na przykład bezdomność. Na przykład jakaś osoba jest w kryzysie bezdomności. Ale możemy stworzyć też czasownik, zadomowić się.
i różne inne jeszcze wyrazy. Niemniej my, rodzimi użytkownicy i rodzime użytkowniczki języka, wiemy, że nawet jeśli jakiś inny wyraz ma fragment dom, to nie musi być wcale z rodziny wyrazów dom, bo na przykład mamy wyrazy Dominik albo domino i to już nie jest ta rodzina związana z domem. I dzisiaj zajmiemy się tylko maleńkim fragmentem słowotwórstwa, a więc nazwami cech abstrakcyjnych, które tworzymy od przymiotników, ale zanim do tego przejdziemy, opowiem Wam trochę, jak generalnie tworzy się w języku polskim rzeczowniki i poproszę u Michała i Łukasza, żeby tworzyli te nowe wyrazy. Zobaczymy, czy to jest rzeczywiście takie łatwe dla rodzimych użytkowników. Zobaczcie, nowe rzeczowniki możemy tworzyć od czasowników. Na przykład mamy czasownik słuchać i czynność jest... Słuchanie. Bardzo dobrze. Mówić. Mówienie. Teraz nazwy wykonawców czynności. Pisać, Pisarz. biegać, Biegacz. nazwy przedmiotów do wykonywania czynności. Porównywać. Porównywarka. Świetnie. Suszyć. Suszarka. Super. Teraz miejsca, gdzie odbywa się czynność. Pływać, Pływalnia. przebierać się. Przebieralnia. No świetnie. Tutaj super zdajecie egzamin. Na razie jesteśmy w tej kategorii. Poczekajcie jeszcze chwilę. Jak sami widzicie, przychodzi to rodzimym użytkownikom bardzo spontanicznie, intuicyjnie, ale gdybyśmy się skoncentrowali, że na przykład słuchać, słuchanie, mówić, mówienie, to te końcówki są podobne, bo opisują czynność. Tak samo mamy pływalnia, przebieralnia, te same końcówki, bo opisują miejsce. Idziemy dalej. Jesteście gotowi? Dobrze. Teraz rzeczowniki od rzeczowników. Nazwy mieszkańców i mieszkanek. Europa Europejczyk. i kobieta. Europejka. Świetnie. Polska Polak. i... Polka. Bardzo dobrze. Warszawa. Warszawianin. Aha. Warszawiak. Dwie formy. Świetnie. Warszawianin. Warszawianka i warszawianka. Bardzo dobrze. Teraz nazwy pracowników i pracownic albo osób przypisanych do pewnych elementów. Biblioteka. Bibliotekarka i bibliotekarz. Świetnie. Apteka. Aptekarka i aptekarz. Albo farmaceuta To i farmacja. farmaceutka. Świetnie. Sens ten sam, ale już od innego słowa. Piłka. Piłkarka, piłkarz. Bardzo się cieszę, że w ogóle najpierw teraz podaliście formy żeńskie, a wcześniej męskie. To już widzę pewien progres. Przejdźmy dalej. Nazwy miejsc. Kawa, Kawiarnia. kwiat, Kwiaciarnia. pierogi. Pierogarnia. No i zobaczcie, jest arnia, arnia, arnia. Powtarza nam się ten sufiks. Zdrobnienia. Dom. Domeczek. Od razu, no taki maleńki, a może być trochę mały. Domek. Świetnie. Kawa. Kawka. Świetnie. I jajko. Jajeczko. Bardzo dobrze. Zgrubienia, czyli w drugą stronę. Kot. Kocur. Aha, albo? Kot duży. Kocia. No, Kocisko. tak, świetnie, bardzo dobrze. Trzeba było chwilę pomyśleć, ale super. Teraz trudne. Romans. I podpowiem, co będzie oznaczało to zgrubienie. Taką niezbyt dobrą książkę, w której jest... Romansidło. Świetnie. Chłopak. Chłopaczysko. Super, super, bardzo dobrze. Teraz od wyrażeń przyimkowych, czyli mamy przyimek i rzeczownik. Na przykład na i róg i taka kanapa. Narożnik. Dobrze. Pod i ziemia. Podziemnik. Podziemniak. Podziemia jest napisane. No tak, a myślałam, że nie widzicie akurat tutaj. No dobra. Na i szyja. Naszyjnik. Dobrze. Przed i wiosna. Przedwiośnie. Bardzo dobrze. I ostatnia kategoria, którą dzisiaj się zajmiemy, czyli tworzenie rzeczowników od przymiotników. Nazwy osób, które noszą pewne cechy. A więc, jeżeli ktoś jest mądry, to powiemy, że cechuje go... Mądrość. Świetnie. Jeżeli jest głupi? Głupota. Bardzo dobrze. Jeżeli jest stary? Starość. Bardzo dobrze. Starość, nieradość. Mamy takie powiedzenia na przykład. I teraz nazwy cech, które są często cechami abstrakcyjnymi. Młody. Młodość. Głuchy. Uwaga. Głusza. Nie. Głuchość. Nie.
Na przykład mówi się medycznie. Głuchota. Świetnie. Elegancki i kogoś cechuje. Eleganckość. Elegancja. Bardzo dobrze. No widzicie, rodzimi użytkownicy, bardzo Wam dziękuję, świetnie sobie radzą, chociaż czasami też mają takie maleńkie wątpliwości, które za chwilę rozwiewają. I teraz już przejdziemy do tej części, czyli rzeczowniki odprzymiotnikowe. I tam mamy aż 6 końcówek, a tak naprawdę więcej, bo jeszcze mamy tu kategorie inne. I tak jak wspomniałam na początku, słowotwórstwo jest trudne do nauki, dlatego że tam nie ma takich prostych albo powtarzalnych rzeczywiście sytuacji, reguł, jak w przypadku odmiany chociażby, dlatego że mamy tutaj bogactwo form. I jeśli chodzi o takie systemowe uczenie się, to na poziomie B1, czasami A2 pojawiają się gerundia, czyli te formy jak słuchać, słuchanie, czytać, czytanie, pisać, pisanie. Na poziomie B2 studenci i studentki uczą się systemowo, jak tworzyć nowe wyrazy. To jeszcze nie są takie trudne formy, raczej takie powtarzalne. I na poziomie C1 spotykamy całe bogactwo form. Przypomnę, że my zajmujemy się tylko jednym małym fragmentem słowotwórstwa. I teraz tak, zobaczcie. Zakończone na ość od przymiotników. Radość, a jaki przymiotnik? Radosny. Super. Wdzięczność? Wdzięczny. Pewność? Pewny. Super. To teraz Michała przypytamy. Głupota? Głupi. Ciemnota? Ciemny. Biedota? Biedny. Super. Inteligencja? Inteligencja. Przymiotnik. Tak. Inteligentny. Ambicja? Ambitny. Tolerancja? Tolerancyjny. Egoizm, Michał? Egoista. To jest osoba. Tyczny. Egoistyczny. Feminizm. Feministyczny. Świetnie. Racjonalizm? Racjonalny. Bardzo dobrze. Bohaterstwo? Bohaterski. Świetnie. Męstwo? Męski. Ojcostwo? Ojcowski. Bardzo dobrze. Upór? Uparty. Świetnie. Spryt? Sprytny. Smutek? Smutny. Bardzo dobrze. Tutaj znowu świetnie zdaliście egzamin z języka polskiego, ale zobaczcie, jak dużo różnych końcówek i tak naprawdę cały czas tworzymy nazwy cech abstrakcyjnych. Więc ja zaproponuję Wam pewien system znaczeniowy, który pomoże Wam zapamiętać rzeczowniki tworzone w obrębie tych końcówek. Teraz przejdziemy do najczęstszej końcówki, która występuje w rzeczownikach opisujących cechy abstrakcyjne, a więc do końcówki ość. Ona bardzo często opisuje charakter i postawy. Już nie będę podawała wszystkich przymiotników, ale Wy sobie sprawdźcie później w prezentacji. Asertywność, bezczelność, chciwość, ciekawość, czułość, dojrzałość itd. Emocje, radość, miłość, złość, odczuwanie, przyjemność. Myślę, że ten wampir odczuwa przyjemność, a przy okazji łączy w sobie cechy, które mamy w kolejnym punkcie, a więc życie i stany fizyczne, takie jak długowieczność. Inne stany fizyczne, które pasują do tej kategorii, to bezczynność, bezpłodność, bezsenność, młodość, starość itd., ale także zjawiska i pojęcia naukowe i techniczne, na przykład elektryczność, głębokość, funkcjonalność, różnorodność, wielokulturowość itd. Teraz przejdziemy do kolejnej kategorii, czyli do końcówki ota. Oczywiście nie można też przyjmować tych kategorii znaczeniowych za 100% pewnik, bo to jest słowotwórstwo. To oznacza, że zawsze będą jakieś wyjątki, ale w pewnym sensie można zauważyć, że rzeczowniki utworzone od przymiotników, które kończą się na ota, mają w sobie albo opis jakiegoś deficytu, albo jakichś ograniczeń, albo wad. Często są to też takie rzeczowniki negatywne, pokazujące negatywne cechy czy zachowania, ale nie tylko. I tutaj mamy dotyczące zmysłów, także metaforycznie, na przykład głuchota. Można powiedzieć o deficycie słuchu, że to jest głuchota, albo głuchota na prawe ucho i na lewe ucho,
ale też ślepota i w sensie metaforycznym, że na przykład ktoś jest głuchota czy ślepota polityczna, że ktoś widzi, co się dzieje albo słyszy różne argumenty, ale w ogóle nie zwraca na nie uwagi. Niedostatki intelektualne, głupota, ciemnota, durnota, potoczne, ale na przykład powiem, ktoś mówi same durnoty, czyli coś głupiego, coś bez sensu. Negatywne cechy to mogą być dotyczące osób, ale też otoczenia. Na przykład wredota, czyli ktoś wredny, ale ta wredota ma w sobie element pewnej sympatii, którą czujemy do osoby, która jest trochę wredna, no ale też miernota, czyli coś o bardzo małej wartości, duchota, kiedy jest bardzo duszno, brzydota, ciasnota. Możemy sobie wyobrazić jakiś taki bardzo brzydki pokój i można powiedzieć, że cechuje go brzydota, ciasnota, duchota i tak dalej. No i niedostatek, czyli deficyt materialny, ale uwaga, bo mamy też rzeczownik bieda, która mówi o tym, że gdzieś brakuje pieniędzy, ale też biedota. To historycznie była ta najniższa warstwa społeczna, którą cechował brak środków. No ale też, zobaczcie, pozytywne. Mamy prostota, wspólnota, czy ciepłota ciała i tak dalej. Przejdziemy do kolejnego sufiksu, do kolejnej końcówki, a więc końcówki cja. I to, co łączy rzeczowniki powstałe przy użyciu tej końcówki, to fakt, że bardzo często są to internacjonalizmy opisujące emocje, procesy, cechy lub idee. I znowu, emocje i stany psychiczne. Sam wyraz emocja od emocjonalny. Jak sobie pomyślicie, jak to jest po angielsku, to widzimy, że nie jest to polski wyraz. Frustracja, desperacja, egzaltacja, ekscytacja i wiele innych. Dalej, cechy charakteru, elegancja. Tutaj mamy arogancja od arogancki, inteligencja od inteligentny. Zjawiska społeczne i kulturowe, demokracja, tradycja, dekadencja, a także coś, co nazwałam systemem, efektem działania, czyli koncepcja, destrukcja i biurokracja. I jak sobie pomyślicie, jak te wyrazy brzmią w językach z grupy germańskich, to często brzmią bardzo podobne, tylko mają końcówkę na przykład cjon, tion i tak dalej, i po polsku to będzie końcówka cja. Kolejny sufiks, dzięki któremu możemy tworzyć rzeczowniki powstałe od przymiotników, to izm albo izm. Bardzo często dotyczy poglądów, ideologii albo pewnych skłonności, które mamy. I teraz zobaczcie. Komunizm od komunistyczny, liberalizm od liberalny, nacjonalizm, konserwatyzm, antropocentryzm, populizm, czyli wszystkie takie nazwy poglądów politycznych, ideologii, zwykle będą miały tę końcówkę. Dalej filozofia i religia, buddyzm, feminizm, hedonizm, hinduizm, judaizm. Bardzo dużo jest tutaj w tym zakresie rzeczowników, które są zbudowane przy pomocy tego sufiksu. Skłonności i zjawiska psychiczne często negatywne. Alkoholizm, egoizm, narcyzm, sadyzm, masochizm i tak dalej. Styl życia, weganizm, wegetarianizm, biseksualizm i język i sztuka, czyli nazwy prądów, nurtów w sztuce, jak na przykład dadaizm, abstrakcjonizm, impresjonizm, ekspresjonizm, ale też wiele elementów w językoznawstwie. Sam bilingwizm, ale też na przykład germanizm, czyli wyraz pożyczony z języka niemieckiego, jak chociażby blacha albo dach, anglicyzm, jak na przykład chipsy czy dżinsy, japonizm, jak sushi albo kimono. Mamy tych zapożyczeń sporo i one zwykle, nazwy tych zapożyczeń będą kończyły się na izm. I przejdziemy do kolejnej końcówki. Dzisiaj to połączenie mojego pilota z komputerem jest jakieś troszeczkę powolne. Ta końcówka to stwo. I ona opisuje rolę wspólnoty, znowu cechy. Te cechy prawie cały czas nam się powtarzają, zachowania i działalność. Zobaczcie, role i stany społeczne. Małżeństwo. Jeżeli małżeństwo, to z tym możemy sobie skojarzyć macierzyństwo i ojcostwo i ogólnie rodzicielstwo, ale też trochę dalsze relacje rodzinne, na przykład kuzynostwo,
wujostwo. Cechy i postawy: bohaterstwo, męstwo, ale też od tych bardzo pozytywnych przez skąpstwo do bardzo negatywnych, czyli chamstwo, chuligaństwo, plotkarstwo. Dalej, wspólnoty i systemy: członkostwo, braterstwo, mieszczaństwo, duchowieństwo, pogaństwo, chrześcijaństwo i działalność, twórczość i sport. Działalność, autorstwo, twórczość, malarstwo, jubilerstwo, żeglarstwo, działalność i sport, narciarstwo, kolarstwo i jest ich więcej. Możecie sobie sami też wypisać i znaleźć. I kolejna końcówka, myślę, że za chwilę nam się wyświetli, którą jeszcze sobie dzisiaj omówimy, to... I teraz powinnam włączyć taki bęben, ale na szczęście nie trzeba. To tak zwane inne, czyli to już nie jest jeden sufiks, który będzie się powtarzał, ale wszystkie takie bardzo nieregularne. I uwaga, jeśli chcecie zdawać certyfikaty, egzaminy certyfikatowe, to zwróćcie na nie szczególną uwagę, bo bardzo często pojawiają się w zadaniach gramatycznych. I tutaj znowu mamy szeroki wachlarz znaczeń i zobaczcie, od uparty absolutnie nie upartość, ale upór, od sprytny spryt, od pyszny pycha, od dumny duma, od dobry dobroć albo dobro, zaraz powiem o różnicy w znaczeniu, emocje, wstyd, smutek. Zobaczcie, smutny nie jest smutność, tylko smutek. Nazwy kolorów. I to warto zapamiętać, bo wszystkie kolory właściwie są tworzone, te nazwy barw, nieregularnie, a więc czarny, czerń, biel, błękit, beż, żółć, czerwień, fiolet, zieleń, pomarańcz. Uwaga, owoc to pomarańcza, ale kolor, barwa to pomarańcz. I temperatura. Zobaczcie, ciepło, na przykład od kogoś bije ciepło. To nie jest przysłówek, że jak dzisiaj jest ciepło, tylko od kogoś biło ciepło. Zimno, chłód, mróz, upał. Znowu możemy sobie zrobić taką jedną grupę znaczeniową. I coś, co ja nazwałam życzenia, bo zawsze sobie życzymy zdrowia, szczęścia i pojęcia moralne i estetyczne. Właśnie zobaczcie, dobroć to cecha charakteru, ale dobro to jest etyka, czyli coś, co ktoś robi, ktoś czyni dobro. Tak samo w opozycji zło, bo złość, emocja, ale zło, na przykład zło na świecie i tak dalej. Piękno, czyli coś, odczucie estetyczne, że kiedy patrzę na te idealne proporcje w architekturze, na myśl nasuwa mi się piękno, odczuwam piękno tego niezwykłego budynku i tak dalej. Natomiast mamy też piękność, czyli na przykład można powiedzieć, czasami jak czytamy powieści, albo po prostu powiedzieć, że do sali weszła prawdziwa piękność, czyli bardzo ładna kobieta. Czyli wtedy, w zależności od tego, czy damy tę końcówkę ość, czy po prostu o, mamy inne znaczenie. No jak widzicie, sporo tego jest do zapamiętania, chociaż mam nadzieję, że pewne grupy znaczeniowe, które Wam teraz pokazałam, pomogą Wam w nauce. I podsumujmy. Mamy 5 końcówek plus kategorie inne, czyli 6 kategorii. I tutaj jeszcze raz podsumowuję. Ość to najczęściej cechy, stany, właściwości. Ota, wady, braki, negatywne cechy, choć nie zawsze. Cja, internacjonalizmy, emocje, idee. Izm albo izm, poglądy, ideologie, czyli polityka, filozofia, religia, języki, sztuka, styl życia. Stwo, role, wspólnoty zachowania, sport i działalność. No i inne, znowu cechy, stany, ale też barwy, kolory, wartości etyczne i to, co mówimy, kiedy składamy życzenia. No i teraz można sobie pomyśleć, ale po co to wszystko? To jest takie skomplikowane. Czy na pewno potrzebujemy? Po pierwsze, to jest tak, że jeżeli chcę opisywać wszystko, co jest wokół mnie i rozumieć teksty w jakimś języku, nie mogę ograniczyć się do pojedynczych wyrazów. A więc umiejętność tworzenia nowych wyrazów bardzo pomaga mi wyrazić siebie. Ale też na różnego rodzaju egzaminach ważna jest umiejętność tworzenia takich transformacji, czyli przekazywania tej samej treści, ale na różne sposoby. Zobaczcie, Marek ma wiele kłopotów, bo jest naiwny. Inaczej od tego naiwny tworzę
rzeczownik naiwność i mogę zbudować zdanie: naiwność Marka sprawia mu wiele kłopotów. Ktoś pyta, jak głęboki jest ten basen, ale mogę też zapytać, jaka jest głębokość tego basenu. Dalej, Maria jest optymistyczna, łagodna i pewna siebie, a mogę też powiedzieć, Marię cechuje optymizm, łagodność i pewność siebie. Jeżeli użyję tych konstrukcji z rzeczownikami, z tymi nazwami cech abstrakcyjnych, to pokazuje już takie naprawdę świetne opanowanie języka. Ale te umiejętności przydają się nie tylko na egzaminach, nie tylko, żeby czytać horoskopy albo wypełniać profile randkowe, no bo w horoskopach zawsze mamy osoby spod znaku wagi, cechuje to i to. I tam mamy te rzeczowniki, albo kiedy wypełnia się profile na aplikacjach randkowych i pisze się o swoich cechach, też można użyć tych rzeczowników, ale tak naprawdę znajomość tych rzeczowników pomaga nam bardzo dobrze rozumieć teksty techniczne, naukowe, o różnorodnej tematyce, na przykład w psychologii, ekonomii, politologii, socjologii, językoznawstwie i wielu innych. I tak naprawdę wy tworzycie słowa już od poziomu A1, bo kiedy uczycie się nazw warzyw i owoców, to mówicie na przykład truskawka, pomidor, a chwilę później możecie już powiedzieć jogurt truskawkowy, zupa pomidorowa. Truskawkowy i pomidorowa to są wyrazy utworzone od truskawki i pomidora. Czyli to jest coś, co wy już znacie. I za chwilę zobaczycie w praktyce bardzo specjalnej, tajemniczej, enigmatycznej, a raczej w praktyce, którą cechuje tajemnica, zobaczycie, jak to działa. Pa! Przepraszam bardzo. Przepraszam, pani Wiedźminka Luna? Pani Wiedźma Luna? Widzę w tobie ogromną ciekawość świata, ale także odrobinę nieufności. Twoje życie będzie pełne miłości, ale też drobnych przykrości. To bardzo ciekawe, co pani mówi, ale co z moją pracą? A, twoja ambicja i inteligencja zaprowadzą cię daleko. Widzę bogactwo, pieniądze, wielkie pieniądze, pieniążki, money. Uważaj tylko na biurokrację i frustrację. To twoi najwięksi wrogowie. A co z miłością? Nie. Nie miłość, nie. Miłość potem. Teraz. Przyszłość świata. Co z przyszłością świata w takim razie? Trudne pytanie. Widzę demokrację, ale też nacjonalizm i fanatyzm, populizm. Na szczęście pojawi się demokracja i tolerancja dla różnorodności i wielokulturowości. To teraz o tej miłości niech pani powie. Widzę. Spotkasz wielką miłość, pełną czułości, dobroci, wrażliwości i piękna, dużo przyjemności, ale też pojawi się samotność i niepewność. Dużo miłości. Pani tak pięknie wyróżyła.
Czy ja mogę zadać pytanie? A nie. Nie? A kysz. No jedno pytanie, jedno. Jakiego jest pani znaku, zodiaku? Równowaga? Waga. O, jest pani wagą. Bardzo ciekawe. Tak, Bardzo ciekawe, bo tak, mogę coś pani powiedzieć. tak. Wagi są takie... Może nie pani, ale wagi są ogólnie takie zrównoważone, wrażliwe i pełne dyplomacji. No to też się wiąże z pani zawodem. I tam też jest trochę niezdecydowania. Ale summa summarum jest i dobroć, i wrażliwość. Ojej! Wygląda na to, że to pan powinien siedzieć po tej stronie stolika. No kto wie, może w przyszłości. W przyszłości. Może szybciej niż pan myśli. Widzę tu pewną przyszłość, silną energię. A reszta to moja słodka tajemnica. Ale... A Polski za nią? Będą jeszcze kolejne odcinki? Polski za... Właśnie nagraliśmy ostatni odcinek Polskiego z Anią w 3. sezonie. Czy w ogóle ostatni, no to jak wiecie, Wróżka nie chciała powiedzieć, to my też po prostu nie wiemy, bo nam nie udzieliła tej odpowiedzi. W każdym razie chcemy wam bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście z nami już od ponad 9 lat, bo wiemy, że niektóre osoby, które piszą nam takie cudowne rzeczy w komentarzach, pisały i przy pierwszym odcinku, i przy ostatnim też napisały, więc jesteśmy za to wam bardzo, bardzo wdzięczni. I teraz każdy powie coś tam od siebie. Łukasz chce Tak. przejąć. Ja chciałem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogliśmy właśnie wejść w te kreacje bardziej aktorskie. Chcieliśmy, żeby to dla was było ciekawsze, żeby to nie były takie rozmowy takie zwyczajne rozmowy. To tutaj wszyscy razem nad tym myśleliśmy, jak to ma wyglądać, ale Michał i Ania przygotowywali świetne scenariusze i to było cudowne. Razem też je poprawialiśmy, bo często się okazywało, że budowaliśmy sobie jakiś scenariusz parę dni wcześniej albo przygotowując się, a później tutaj na planie zmienialiśmy go, bo bardziej czuliśmy, że powinno to skręcić w inną stronę, bo bardziej czuliśmy te postacie. Więc dzięki temu, że mogliśmy wejść w to aktorstwo, mieliśmy dużo zabawy z tym i przyjemności robiąc to dla was, więc dla nas to też była zabawa, przyjemność i Aktorstwo, końcówka stwo. czyli twórczość. Nie? Twórczość. Aktorstwo. Więc to była cudowna twórczość pisarstwo. i dziękuję, bo było cudownie. Przekazuję Michałowi. Pałeczkę. Mikrofonik. Ja z reguły stałem po tej drugiej stronie kamery, raczej rzadko byłem z tej strony. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że przede wszystkim to oglądacie, lubicie, komentujecie. To jest cudowne i wspaniałe. Wspaniałym naszym aktorom przede wszystkim, bo wcielają się w takie postacie, że dla mnie to jest aż niewiarygodne, co ja teraz tutaj kręcę. Nie kręciłem jeszcze takich rzeczy, także dla mnie to też jest w sumie wyzwanie. Bardzo dziękuję. I to ja jeszcze muszę dodać, a Michał kręci wiele wspaniałych rzeczy, teledysków, możecie sobie zobaczyć. I to, co jest zawsze niesamowite w tej naszej współpracy, to jak się zastanawiamy, jak coś zrobić, Michał mówi, mam pomysł. I wtedy dzieje się magia. I teraz moja ulubiona muzyczka. A jeszcze, Nie, niech przepraszam. to leci, to pa i... She's